Czajnikowy.pl. Dobra herbata. City lights, eyes on the wall through another sleepless night. I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. Witam Was bardzo serdecznie w wydaniu specjalnym Czajnikowego, w całości poświęconym yerba mate. Yerba mate. Co to właściwie jest? No, nie każdy wie, ale nie jest to herbata. Bardzo często można spotkać herbata yerba mate albo nawet zielona herbata yerba mate. No, zielona w kolorze to ona jest, ale nie jest to w ogóle herbata. Jest to zupełnie inna roślina, z herbatą niespokrewniona. Ilex paraguariensis, czyli ostrokrzew paragwajski, podczas gdy herbata to jest Camellia sinensis. No, ona może mieć różne postacie, czarna, zielona itd., itd. Yerba mate natomiast no jest to zioło, niespokrewnione zupełnie z herbatą. No skąd tutaj ta nomenklatura? No jak wiadomo, słowo herbata również niewiele ma wspólnego z oryginalną nazwą tej rośliny, czyli cha, wywodzącą się z Chin i która później rozeszła się po całej Europie w różnych postaciach, czy to z północnej, czy z południowej wymowy w Chinach cha albo tea. No a w Polsce jest herbata, ponieważ wiąże się to z łaciną. Herba, czyli ziele, ziele jakiejś rośliny, no i tea, czyli no właśnie ta roślina. Herbatea, herbata, zrobiono z tego jedno, stąd tutaj trzeba by mówić herba mate, tak na dobrą sprawę, czyli ziele rośliny mate. No i praktycznie tak to jest, bo wymawia się yerba mate, ale chodzi o to samo jest źródło właśnie z łaciny. Jest kilka różnych nazw, jest yerba mate, właśnie herba mati, herba maci, przeróżnie mówi się. Oryginalnie, tradycyjnie również używa się słowa chai. To znowu zbliżone jest do tej chińskiej nomenklatury herbaty. No, także jest to wiecznie zielona roślina, która występuje w Ameryce Południowej i z jej liści właśnie powstaje napar yerba mate, czy właściwie susz, bo napar robimy sobie już na różne sposoby, o czym jeszcze powiemy. I taka roślinka praktycznie nigdzie indziej nie rośnie. Yerba mate występuje tylko i wyłącznie w Ameryce Południowej, w stanie dzikim. Ma dość ograniczone pole zasięgu, co również przysporzyło trochę trudności przy jej uprawie. No i w skuteczny sposób nie udało się jej gdziekolwiek indziej hodować. Także yerba mate tylko Ameryka Południowa i tradycyjny napój stamtąd. Historia yerba mate wiąże się z plemieniem Indian Guarani z Ameryki Południowej, którzy to jako pierwsi zaczęli pić yerbę i włączyli ją do swojego życia duchowego i społecznego. Wiąże się z tym legenda, która mówi o tym, że bogini księżyca i chmury zeszły sobie na ziemię, żeby zobaczyć, co się dzieje, i spotkały jaguara, który postanowił zaatakować je. Zostały zaatakowane, ale obronił je przed jaguarem starzec. No i starzec w podzięce dostał od nich zupełnie nową roślinę, z której przyrządza się napój przyjaźni. I była to właśnie yerba mate. Dla Indian z plemienia Guarani była ona bardzo istotna, ponieważ no, spośród licznych działań yerba mate jest również ta, która powoduje zabicie uczucia głodu. Było to istotne, ponieważ Indianie prowadzili taki dość koczowniczy tryb życia. No, co prawda mieli jakieś osady, wioski, ale nie potrafili hodować roślin ani żadnych zwierząt, więc miewali problemy z wyżywieniem. W czasie długich wędrówek yerba mate sprawiała, że oni byli pełni energii, odpędzała od nich zmęczenie, a zarazem zabijała głód. No i bardzo szybko przyjęła się u nich. Również robiono wtedy różnego rodzaju obrzędy. No niewiele o tym wiadomo, ale
Pewne jest to, że jako napój przyjaźni był to symbol gościnności i organizowano, powiedzmy, takie rytualne picie yerba mate, gdzie był matero, czyli gospodarz. On parzył yerbę w specjalnym naczyniu i podawał kolejnym gościom, którzy siedzieli w kręgu, według ich hierarchii, powiedzmy według tego, kto był najstarszy, kto był najbardziej poważanym członkiem stowarzyszenia, zgromadzenia. Później yerba wędrowała, kolejne już słabsze parzenia wędrowały do tych mniej znacznych gości. W momencie, kiedy się podziękowało za napój, oznaczało to, że już się wystarczająco napiło i w kolejnej kolejce było się już pomijanym. Na początku Indianie nie znali bombii. Susz cedzono po prostu przez zęby. Później zaczęto używać do tego trzciny, aż w końcu powstała już bombija taka, jaką znamy w tym kształcie i powstał właśnie ten tradycyjny sposób picia yerba mate. Europejczycy natomiast pierwszy raz zetknęli się z yerbą, kiedy dotarli do Ameryki Południowej. Byli to Hiszpanie, Portugalczycy później i oni zauważyli właśnie, że Indianie nie tylko piją suszone liście yerby, ale również żują te liście. No i okazało się, że docenili również Europejczycy pobudzające i zdrowotne własności yerba mate. Co ważne, na statkach, gdzie często panował szkorbut, no nie można było świeżych owoców ani warzyw jeść, więc z braku witamin marynarze chorowali na szkorbut. Okazało się, że taka yerba mate dostarcza świetnie dużej ilości witamin i zapobiega szkorbutowi. Także u marynarzy przyjęło się to bardzo szybko. Europejczycy różnie reagowali na tę yerbę. No, dla niektórych była to ciekawa nowinka, dla niektórych było to dzieło szatana. Dlaczego? Ponieważ no, wiadomo, Europejczycy przyjechali, niosąc ze sobą krzyż i od razu chcieli nawracać wszystkie pogańskie plemiona Indian. Dużą rolę odegrali tam jezuici, którzy to zaczęli po prostu szerzyć wiarę chrześcijańską na tych terenach. No i wszystko, co właściwie poganie robili, od razu miało przypisaną cechę, że jest to dzieło szatana. Tak więc yerba mate również stała się dziełem szatana, była zakazana. Co więcej, wytaczano procesy inkwizycyjne przeciwko tym, którzy yerbę pili. No, okazało się, że nie na długo się to przyjęło, ponieważ Indianie nie chcieli porzucić swojej yerba mate, a sami jezuici, którzy zaczęli rozwijać swój zakon i swoje bogactwo właśnie na bazie yerba mate, w końcu musieli przyznać, że nie jest to dzieło szatana, lecz dzieło Boga i że należy jak najbardziej pić. Tutaj historia samego zakonu na tych ziemiach jest ciekawa, ponieważ jezuici, którzy osiedlili się tam, no i zaczęli nawracać Indian z plemienia Guarani, zaczęli widzieć potencjał, no nie tylko w yerba mate. Na początku chodziło tutaj o wydobywanie drogich kamieni szlachetnych, wytop żelaza, wyroby rzemieślnicze, które robili ci Indianie, piękne rzeźby, instrumenty. Handel zaczął kwitnąć. No i okazało się, że popyt na yerbę jest w całej południowej Ameryce, a właściwie nikt nie potrafi jej uprawiać. Cała ta yerba była zbierana z dziko rosnących drzew, krzewów. No i tutaj udało się jezuitom pierwszy raz zmusić oporne nasionka yerba mate do kiełkowania. Dlaczego to jest takie trudne? No, te nasionka mają bardzo twardą skorupkę, no i nie chcą kiełkować. Gdy się je wysiewa, kiełek nie jest w stanie się przebić. No, jezuitom udało się opracować tajemną technikę wysiewu yerba mate i powstały pierwsze plantacje. Tutaj wcześniej był problem, ponieważ te plantacje były zbyt oddalone od ośrodków handlowych. Znaczy, właściwie jeszcze nie były plantacje, a punkty, w których dziko rosła yerba i gdzie się ją zbierało. Zbyt daleko było do ośrodków handlowych, zbyt długie dystanse trzeba było pokonywać z tą yerbą. No i zaczęto zakładać właśnie plantacje, no a ktoś musiał tam pracować. No i byli to właśnie Indianie. No ci Indianie mieli dość niewesołą tam historię, bo nie dość, że zostali nawróceni, zeuropeizowani, że tak powiem. Nagle w ich życiu pojawiła się masa rzeczy, do których byli zmuszani, a których nie znali wcześniej. Uczyli się pisać, uczyli się czytać, liczyć, musieli czcić innego Boga, żyć inaczej i co więcej ubierać się. Oni chodzili wcześniej nago. No i również yerba była dla nich zakazana, bo jeszcze wtedy było to dzieło szatana.
Okazało się, że na tych plantacjach Indianie nie za bardzo potrafią i chcą pracować, ponieważ lud, który nigdy nie uprawiał ziemi, nie był przyzwyczajony do pracy, no nie potrafili tego robić. Jezuici szybko odkryli, że po pierwsze religijność, a po drugie yerba mate. Są to klucze do tego, aby zrobić z Indian odpowiednią siłę roboczą do pracy na plantacjach. Tak więc yerba wróciła do łaski, Indianie mogli ją sobie dowolnie pić w czasie pracy, a same wyprawy na plantacje i sama uprawa tej yerby wiązała się właściwie z przeżyciem duchowym. Dochodziło do sytuacji, w których całe pielgrzymki Indian prowadzone przez jezuitów niosły obrazy i figury świętych. Wśród śpiewów religijnych wybierały się właśnie taką procesją na plantację i tam pracowali przy muzyce sakralnej. Także w ten sposób udało się tych Indian zmobilizować do pracy, no i wkrótce zaczęło to przynosić wymierne korzyści dla zakonu. Okazało się, że zakon jezuicki wkrótce rozrósł się do państwa zakonnego. Takie państwa już znamy z historii i z innych regionów. Państwo zakonne jezuitów obrastało w bogactwo, rosło w siłę, na handlu yerbą przede wszystkim, ale również na wspomnianych wcześniej jeszcze dobrach produkowanych przez tych Indian. No i zaczęli być niewygodni dla zwierzchnictwa kościelnego, no jak to już kilka razy się zdarzyło, chociażby z templariuszami. Tutaj również zakon jezuicki i państwo jezuickie okazało się niewygodne i zostało wkrótce rozwiązane. No i tak państwo jezuickie zostało zlikwidowane w Ameryce Południowej, a biedni Indianie rozpierzchli się po całej okolicy. Zlikwidowane zostały ich osady. No, tutaj czy to dobrze, czy źle dla nich było, trudno dochodzić. No, na pewno stracili zupełnie swoją tożsamość, swoją kulturę. No, stali się zeuropeizowanymi chrześcijanami, ale było to poniekąd nieuniknione. Jezuici byli dla nich dobrzy. Trzeba zauważyć, że w tym samym czasie w Europie chłop pańszczyźniany pracował 2 razy dłużej niż ci Indianie, w dużo gorszych warunkach. Także tutaj no nie było tak źle z biednymi Indianami. Zostali, powiedzmy, w taki dość przystępny i przyjemny sposób wprowadzeni do Europy. Mogło być gorzej, mogli zostać wybici, zeksterminowani albo zmuszeni do niewolniczej pracy. Także no, jakoś im się udało. No i ich potomkowie do dziś żyją. Myślę, że nie wyszli na tym najgorzej. Samo państwo zostało zlikwidowane. Zostały zlikwidowane plantacje jezuitów. No i praktycznie yerba mate znów zniknęła. Jezuici, obrażeni, zabrali ze sobą tajemnicę hodowli yerba mate. No i przez kolejne lata znów trzeba było zbierać dziko rosnące rośliny. Znowu nie było możliwości, żeby założyć jakieś plantacje. I tak to trwało aż do XIX wieku, kiedy francuski botanik odkrył sposób na to, aby zmusić te oporne nasionka yerba mate do tego, żeby zakiełkowały. Jak się przyjrzycie, nasionka twarde skorupki mają. Jak mówiłem, nie da się za bardzo zmusić ich, żeby ten kiełek przebił się przez twardą skorupkę nasionka. Jezuici swoje sekrety ze sobą zabrali. No i właśnie Francuz odkrył, że takie nasionka należy moczyć długo w gorącej wodzie, żeby skorupka zmiękła. Wtedy dopiero udaje się zmusić to nasionko, żeby kiełek się pojawił, można założyć szkółkę i założyć plantację. No, sekret jezuitów już dzisiaj nie jest sekretem, a jest to ciekawe. Tymi nasionkami karmili kury. Normalnie kurczaki zjadały to. W ich układzie pokarmowym nasionka się zmiękczały, a jezuici na polach wysiewali kurzą kupę, nawóz, kurze odchody, okraszone pięknie nadtrawionymi nasionkami i to wyrastało. No oczywiście dzisiaj nie ma to sensu, bo łatwiej i szybciej się to moczy, ale taki sekret. Rzeczywiście trudno było na to wpaść. Jak znam życie, na pewno był to znów przypadek, że ktoś to odkrył. Fakt jest taki, że w XIX wieku znów rozkwitły plantacje yerba mate, kiedy metoda kiełkowania tej rośliny znów stała się dla wszystkich jawna i tutaj na scenę wkraczają Polacy. Oczywiście wcześniej jeszcze mieliśmy jedną z najkrwawszych wojen w Ameryce Południowej, kiedy zniknął zakon jezuicki. Wtedy te ziemie okazały się łasym kąskiem dla wszystkich. No i okoliczne kraje zaczęły toczyć walkę
Ostatecznie po wielu latach krwawych wojen, gdzie zginęło ponad 2 miliony osób, ziemie te przypadły Argentynie. No i jak mówiłem, wkraczają Polacy, czasy trudne w Polsce, Polska pod zaborami. Wielu zaczęło szukać chleba, że tak powiem, na obczyźnie. No i pojawili się emigranci, którzy opuszczali Polskę, szukając właśnie lepszego miejsca do życia. Nie wiedzieć, dlaczego wybrali właśnie Amerykę Południową, ale fakt jest taki, że fala emigrantów właśnie wyjechała tam. No i niestety nie poszczęściło im się tak, jakby chcieli. Warto zauważyć nawet, że zaczęło funkcjonować tam określenie Polakka, które określało kobietę lekkich obyczajów. Właśnie dlatego, że większość z prostytutek to były właśnie Polki. To dowodzi tego, jak trudna sytuacja była polskich emigrantów tam. Na czym się Polacy znali najlepiej? Okazało się, że na uprawie roli. Stąd to oni zaczęli zajmować się plantacjami yerba mate, rozwijać je. Okazał się to strzał w dziesiątkę. Plantacje rozwinęły się, do dziś są w polskich rękach. To prawda, ludzie już nie za bardzo znają nawet polski język, ale wciąż są świadomi swojego pochodzenia. No i właśnie takie plantacje rozwinęły się do tego stopnia, że są to najbardziej znane na świecie dzisiaj nawet marki. Warto dla przykładu wspomnieć o tej marce. Amanda. Amanda, która od początku aż do dziś jest w rękach właśnie polskich plantatorów. Firmę tę, markę, plantację założyła rodzina Szychowskich, a właściwie pan Jan Szychowski, Jan Juan Szychowski, który oczywiście już nie żyje od dawna, ale był to naprawdę niezwykły człowiek, który poza tym, że świetnie znał się na uprawie ziemi, to również był wziętym kowalem i większość maszyn na swojej plantacji wykonał sam. I nie były to maszyny pokroju kilof siekierka, tylko skomplikowane maszyny mechaniczne, bazujące na przekładniach, zębatkach. Wszystko sam wykonywał w własnym warsztacie. Wiele z nich jest sprawnych do dzisiaj. To jest niesamowite, naprawdę godne pochwały. Jest muzeum, w którym można te maszyny oglądać, w których można jeszcze je uruchomić. I ten ród właśnie jako polski ród rozwinął swoją firmę do tego stopnia, że stali się wkrótce bogaczami. Naprawdę wielkie fortuny Polacy zrobili na yerba mate. W Brazylii, żeby było weselej, byli nawet nazywani szlachtą herbową. Dlaczego herbową? Bo w Brazylii yerba mate czyta się jako herba i tak to połączono. Polacy, którzy zajmowali się herbą, byli herbową szlachtą. A tutaj znowu w Polsce była prawdziwa szlachta, no i jakoś tak się spodobała ta konglomeracja językowa. Także herbowa szlachta w Brazylii to właśnie Polacy, którzy nie byli szlachetnie urodzeni, ale dorobili się fortuny na yerba mate. Historia yerba mate w Polsce rozpoczyna się w 1882 roku za sprawą pana Teofila Rudzkiego, który jako specjalny wysłannik księstwa pojechał właśnie zobaczyć, co się dzieje w Ameryce Południowej, jaka tam jest kultura, co się dzieje z Polakami tam. No i on pierwszy przywiózł yerba mate, zaczęto publikować w różnych czasopismach, początkowo botanicznych, aptekarskich, różne artykuły na temat yerby i jej korzystnego wpływu na zdrowie. Miała to być świetna konkurencja dla importowanej z Chin herbaty. No niestety to się nie spodobało władzom carskim, zabory, no i wprowadzono zaporowe cło na yerbę po to, żeby chronić interesy właśnie kupców, którzy sprowadzali z Azji herbatę, a byli to wszystko Rosjanie, więc trzeba było o swoich dbać. No i w ten sposób yerba nie mogła się przyjąć, bo po prostu była tak droga, że nikt nie był nią zainteresowany. Ale pierwsze wzmianki na ten temat już się pojawiły i Polacy już tę roślinę poznali. Kolejną postacią, która powiedzmy jakoś się przyczyniła do tego, był pan Konrad Wrzos, który w 1937 roku napisał książkę. To było dwudziestolecie międzywojenne, jeszcze przed wojną. Napisał książkę na temat życia Polaków w Ameryce Południowej i zatytułował tę książkę yerba mate. To jest taka dość nietypowa, powiedzmy nietypowy tytuł, bo w sumie nikt nie zna tego zioła, a on tutaj tytułuje książkę czymś zupełnie nieznanym. Ale to podkreśla
jak ważna yerba była w życiu właśnie Polaków w Ameryce Południowej. No i większość tej książki właśnie opisuje tę yerbę. Także ci, którzy ją przeczytali jeszcze przed wojną, dowiedzieli się o yerba mate więcej, ale wciąż był problem, żeby ją pić. W Polsce nie działał jeszcze tak bardzo import yerby. No i dochodzimy praktycznie do czasów współczesnych, gdzie yerba jest już dostępna, szeroko można ją kupić, a wiele osób promuje ją, jak choćby znany pan Cejrowski, który z nieodłączną kalebasą w ręce, czy właściwie matero, pije i propaguje gdzie tylko się da. Również obecny papież, wielki miłośnik yerba mate, Argentyńczyk, bardzo się już zaczyna kojarzyć z akcesoriami do yerba mate. Często się go widzi, kiedy tego używa, a jako bardzo lubiana i barwna postać, myślę, że również przyczynia się do rozpowszechnienia tego napoju. Zaczyna to w niektórych sferach być już napój kultowy, także warto zauważyć, że Polacy jako jedni z Europejczyków naprawdę mają już dość rozwiniętą kulturę picia yerba mate. Dochodzi do sytuacji, w której goście z Ameryki Południowej odwiedzający Polskę zauważają yerba mate i są zdziwieni, ponieważ są przekonani, że jest to ich domena jednak i nie spodziewali się na drugim końcu świata, że yerba może nawet nie tyle jest znana, co wręcz jest już czymś codziennym. No, może nie tak jak w Ameryce Południowej, nie chadzamy jeszcze sobie, tak jak ja teraz z kalebaską gdzieś po parku, ale jednak yerbę można kupić w wielu miejscach, można ją wypić w coraz większej liczbie lokali, także jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o Europejczyków i jesteśmy miłośnikami yerba mate. Myślę, że rozwinie się to jeszcze bardziej, bo to zioło naprawdę warto pić i wprowadzać szeroko do użytku również w naszym kraju. Yerba mate ceniona jest przede wszystkim za swoje zdrowotne i pobudzające działanie. Tutaj najważniejszym ze składników yerby jest kofeina, inaczej mateina. Teina to również jest to samo. Generalnie kofeina występująca w różnych roślinach bierze nazwy właśnie pochodzące od tych roślin. Także w yerba mate jest mateina, ale chemicznie jest to kofeina. W suchej masie liściowej mamy 2,4% takiej kofeiny, także jest to dość sporo. No, tu niektórzy mówią, że jest więcej niż w kawie, inni, że mniej, ale to dlatego, że te badania nie są, powiedzmy, spójne. Ktoś może badać ilość kofeiny w samych liściach i porównywać do ilości w suchej kawie. Ktoś może porównać skład w kawie zaparzonej i w yerbie zaparzonej, ale bazując na tej samej ilości suszu, co nie jest miarodajne, bo yerby się sypie dużo więcej niż kawy. Wyobraźcie sobie kawę, która bazuje na 3/4 naczynia samej zmielonej kawy. No nie do wypicia. Także no, dawka kofeiny jest tutaj bardzo duża, ale jest to dużo zdrowsze, ponieważ kawa po pierwsze obciąża nasz organizm, zarówno żołądek, mamy później, powiedzmy, zgagę, nadkwasotę, można się nabawić wrzodów od samej kawy, żółkną zęby. Yerba mate jest od tego zupełnie wolna. Co więcej, kofeina zawarta w yerbie wchłania się stopniowo i wolniej. Zauważcie, wypijacie sobie filiżankę kawki, pobudza nas od razu, poziom kofeiny idzie w naszym ciele intensywnie do góry i zaraz spada, wchłania się, wydala i musimy wypić kolejną kawkę, przez co znów idzie ten poziom do góry, znów spada, no i w ten sposób ta kofeina w naszym ciele skacze. Jest to dla nas niezdrowe. Yerba mate, przez to, że zalewamy ją wiele razy, wypijamy sobie tutaj zawartość kalebasy, dolewamy wody, mamy kolejny napar, już nieco uboższy przez to, że są to te same liście, uboższy w kofeinę, dolewamy trzeci raz, czwarty raz, do kilkunastu nawet. Przeciętnie się mówi, że około 7 razy spokojnie można zalewać. I w każdym kolejnym parzeniu tej kofeiny jest mniej. Co za tym idzie? Kofeina z pierwszego parzenia wchłania się, jest jej dość sporo i gdy zaczyna spadać, pijemy kolejne, które jest, powiedzmy, nawet połowę uboższe w kofeinę od pierwszego i tej kofeiny jest wciąż dużo, pozwala to utrzymać ten jednolity poziom, ale nie powoduje zbyt intensywnego skoku kofeiny i również zabezpiecza przed intensywnym spadkiem. Stąd pijemy kawę, kofeina skacze, pijemy yerbę, kofeina trzyma się w miarę jednej linii na poziomie naszego pobudzenia. Co również ważne w przypadku kofeiny zawartej w yerba mate, nie utrudnia to zasypiania.
No to oczywiście zależy, jak kto na kofeinę reaguje. Znam ludzi, którzy potrafią po potężnej kawie zasnąć. Yerba mate nie powoduje tego, że mamy problemy ze spaniem. Możemy sobie ją pić cały dzień i również tuż przed snem kładziemy się, zasypiamy bez problemu. Przynajmniej tak powinno być u większości osób. Poza kofeiną w yerba mate mamy teobrominę i teofilinę. Są to substancje, które również nas pobudzają, ale nieco inaczej. Zauważcie, wypijacie sobie na przykład kawę, jesteście na studiach, jest sesja, trzeba się dużo uczyć, no i przychodzi zarwać nockę, że tak powiem. Wypijamy tą kawę, nie chce nam się spać, ale jesteśmy zmęczeni. Umysł nie pracuje jak trzeba, mózg jest zmęczony i no niestety nie jesteśmy w stanie efektywnie się uczyć. Tymczasem teobromina i teofilina powodują to, że nie tylko nasze ciało jest pobudzone, ale również mózg, lepsze ukrwienie synaps i pracujemy, że tak powiem, na pełnych obrotach. Wiem to z doświadczenia, gdy sam byłem na studiach, sesja, do późna w nocy się uczyłem na yerbie i potrafiłem o 3, 4 nad ranem jeszcze naprawdę efektywnie się uczyć. Pełna koncentracja, skupienie, także kawa nam tego nie zagwarantuje. Poza tym masa ciekawych, bardzo zdrowych rzeczy jest jeszcze w yerba mate. Przede wszystkim witaminki. Z grupy B po kolei B2, B3, B6. Mamy witaminę C, witaminę E. Cóż tu jeszcze? Makroelementy. Mamy tutaj wapń, fosfor, mamy potas, sód, no i żelazo. Są to istotne rzeczy, których w kawie brak. Co więcej, kawa potrafi wypłukiwać głównie potas i magnez z organizmu. Yerba wręcz go dostarcza i nie wypłukuje. To jest istotne. Yerba poprawia trawienie, pobudza żołądek do produkcji kwasów żołądkowych, pobudza również wydzielanie żółci. Co za tym idzie, no nie jest wskazana dla osób cierpiących na jakieś zaawansowane owrzodzenie, powiedzmy, żołądka, ale w odróżnieniu od kawy nie obciąża nam układu pokarmowego, poprawia trawienie, no i jak już wspominałem, łagodzi uczucie głodu. Niektórzy mówią, że spowalnia opróżnianie żołądka. To nie o to chodzi. Trawimy tak, jak się powinno, normalnie, w normalnym tempie, ale sama yerba działa na receptory w mózgu, które są odpowiedzialne za uczucie głodu, przez co nie jesteśmy głodni. To jest przydatne, jeśli ktoś jest na diecie, chciałby schudnąć, ma problem z podjadaniem. Yerba mate świetnie łagodzi chęci do podjadania. Jest bakteriobójcza i dezynfekująca. Może być stosowana również zewnętrznie, nie tylko pita. To przez zawartość tutaj saponin. Możecie to zauważyć, yerba się nieco pieni. Można ją celowo spienić, fajnie wygląda wtedy, ale ta pianka właśnie pochodzi od saponin. No, obecnie starają się tutaj naukowcy stworzyć jakieś odmianę, gatunek yerba mate, która by była zasobniejsza w kofeinę, a uboższa w saponiny. Niemniej te saponiny mają również pozytywny wpływ na nasze ciało, właśnie bakteriobójcze i dezynfekujące. Masa przeciwutleniaczy, to jest istotne. Wyłapuje wolne rodniki, wolniej się starzejemy. No oczywiście procesu starzenia nie da się cofnąć, ale na pewno da się go spowolnić. Yerba również działa przeciwnowotworowo, wzmacnia naszą odporność i poprawia naszą wydolność, powiedzmy, fizyczną, przez co sprzyja również leczeniu astmy i różnych alergii. Chodzi o to, że no, astma już jest stricte związana z płucami, no a właśnie yerba poprawia ich ukrwienie i pracę, także przy regularnym, dużym stosowaniu widać poprawę u astmatyków. Komu polecić yerba mate? No, kto powinien pić? Są pewne ograniczenia. Przede wszystkim osoby, które chorują, jak mówiłem, na chorobę wrzodową, no yerba mate może im to podrażniać, no, powinny omijać. Matki karmiące piersią i kobiety w ciąży przez zawartość kofeiny również powinny raczej omijać ten napój. No i małe dzieci, chociaż tutaj to jest kwestia kulturowa, bo na przykład u nas dzieciom nie daje się kawy, bo jest tam kofeina, yerba mate również, a w Ameryce Południowej już nawet niemowlętom odrobinę yerby dodaje się do mleka i żyją wszyscy, nikomu nic nie szkodzi. Także no nie wiem, jak tutaj nauka i medycyna mają się do tego. Jeśli dzieciom szkodzi kofeina, no to rzeczywiście powinny to omijać, ale no, dowodzi to, że zależy to zupełnie od kultury. Także jeśli nie dajecie dzieciom kawy, to yerby też nie dawajmy, bądźmy konsekwentni, kofeiny jest tutaj sporo. O czym warto jeszcze wspomnieć? Pytacie często, jak się ma yerba mate do wyników badań, które dowodzą, że jest rakotwórcza. No, już spieszę wyjaśnić, otóż nie jest rakotwórcza i jest zarazem.
Już mówię, o co chodzi. Prowadzono badania, które no nie do końca były rzetelnie przeprowadzone. Po pierwsze, dowiedziono, że yerba mate powoduje nowotwory w jamie ustnej i w gardle. Okazuje się, że badania były prowadzone na grupie osób, które paliły papierosy. Problem jest taki, że napój, jakikolwiek napój, który jest ciepły, kawa, herbata, yerba, wzmaga wchłanianie się substancji rakotwórczych z dymu papierosowego. Jeśli oczywiście pijemy razem papierosek, yerba, no to wtedy łatwiej się wchłania, ale substancja rakotwórcza z papierosa, nie z yerby. Także yerba w ten sposób rzeczywiście przyspiesza powstawanie nowotworów, ale gdybyśmy nie palili, nie byłoby w ogóle tego tematu. Dowiedziono również, że w yerbie znajdują się substancje rakotwórcze, takie powiedzmy jak w zbyt zgrillowanym mięsie, przy palonych rzeczach, no to jest rakotwórcze oczywiście. W yerbie to również występuje. No i tyle. Nie podano żadnego porównania. No otóż jest tego bardzo mało i jest to, obecność tych substancji jest zupełnie naturalna. Warto wspomnieć, że w kawie zwykłej tych substancji jest 5 razy więcej. Kawa jest 5 razy rakotwórcza bardziej niż yerba mate, co nie zmienia faktu, że są te substancje obecne w yerbie. Naukowcy stwierdzili chemicznie ich obecność, ale one są wszędzie. No, wiadomo, jeśli zjemy przypalone mięcho z grilla, no to oczywiście jest to 100-kroć bardziej rakotwórcze niż kawa, a yerba jest 5-krotnie mniej rakotwórcza niż właśnie wspomniana kawa. Także tutaj uważam, że nie ma się co przejmować. No, czy palić i pić yerbę? No generalnie papierosy nie są zdrowe, no ale jeśli już, no to warto w ogóle nie łączyć tego dymu z ciepłymi napojami. No tego dowiedziono, że to wzmaga wchłanianie, ale sama yerba nie jest niczemu winna. Co więcej, jak mówiłem, zawiera substancje, które pomagają zwalczać nowotwory i chronią nas przed tym. Także nie, dementujemy pogłoskę. Yerba nie jest rakotwórcza, przynajmniej w naszej opinii. Yerba mate może występować w różnych odmianach i rodzajach. Nie chodzi tutaj stricte o konkretne szczepy i podgatunki samej rośliny, których notabene jest 180 już, a naukowcy wciąż pracują nad nowymi szczepami, które byłyby bogatsze w kofeinę, uboższe w saponiny, powiedzmy, mogłyby występować w innym klimacie, łatwiej byłoby je uprawiać. Tutaj praca wciąż trwa wśród botaników, ale chodzi tutaj przede wszystkim o różne rodzaje yerby już po jej przetworzeniu. Mamy yerby bardziej pylaste, mniej pylaste, uboższe w patyczki, bogatsze w patyczki. Kiedy mamy dużo gałązek w samym suszu, łatwiej się wtedy to pije, ale jest mniej kofeiny. Kiedy jest yerba despalada bez patyczków, wtedy no, trudniej troszeczkę to wypić, trzeba większej wprawy, ale również jest intensywniejszy smak i więcej kofeiny w takiej yerbie. Yerba może być palona, na przykład tutaj tosztaba albo barbacoa, w zależności od stopnia palenia. Ona ma taki bardziej przyjemny smak, powiedzmy, kawy zbożowej. Mniej jest tutaj wyczuwalnego tego dymu, bo yerba jako taka ma dość dymny zapach i smak. To wynika z tego, że jest suszona ogniem. No, jest oczywiście odmiana wolna od tego, jeśli komuś naprawdę ten smak nie leży. Yerba może być z dodatkiem różnych rzeczy, jak tutaj na przykład widzimy kawałki pomarańczy, ananasa, przeróżne kompozycje, ale najbardziej czysta, klasyczna yerba mate, zielona, z patyczkami, no i z różnych krajów również się od siebie nieco różni. Dodatki mogą być inne również. Przede wszystkim w Ameryce Południowej ulubili sobie dodawanie do yerba mate różnych ziół. Jest nawet yerba mate z listkami koki, co jest oczywiście u nas nielegalne, ale tam można znaleźć. Przede wszystkim yerba mate ziołowe opatrzone nazwą hierbas, con hierbas, czyli z ziołami. Przede wszystkim mięta, cedron, takie ulubione ziółka. Odmianą tego jest yerba na przykład, która ma odchudzać, bo jak mówiłem, ona troszeczkę zabija nam uczucie głodu. To również można jeszcze ją wzmocnić ziołami, które wzmagają przemianę materii. Także idealna propozycja dla odchudzających się. Z bardziej popularnych na przykład cytryna i tak dalej, przeróżne owoce. Tutaj w składzie nie ma tych owoców. Tak jak tutaj pokazywałem mieszankę z obecnością już tych owoców, tutaj jest ich tylko aromat naturalny. Czyli krótko mówiąc, yerba jest zroszona zagęszczonym sokiem, na przykład cytrynowym. Takie wersje nadają się przede wszystkim do robienia terere, czyli yerba mate na zimno. Poza tym, yerbę poza taką klasyczną postacią możemy spotkać
w postaci ekspresowej, w torebeczkach zwykłych jak herbatę. To no nie do końca jest poprawne, no bo powinno się to jednak cedzić przez bombiję. Susz zostaje w naparze, no tutaj ta torebka no raczej dla leniuszków i dla osób, które nie cenią sobie aż tak intensywnej yerba mate, bo trzeba zauważyć, że zaparzona w ten sposób jest dużo słabsza. Możemy spotkać także yerba mate instant. To jest, no osobiście nie jestem zwolennikiem, ale yerba, która się zupełnie rozpuszcza, można sobie zrobić po prostu taki yerbowy napój, no bo sama yerba to nie jest, nie ma tych liści, zupełnie nie ten klimat, no ale jeśli ktoś oczywiście nie chce się trzymać tradycyjnych sposobów picia, ani całego obrządku jeszcze Indian z plemienia Guarani, to jak najbardziej, jeśli komuś smakuje yerba instant, świetne rozwiązanie do pracy, do biura, no i dla osób, które nie mają sprzętu, a chcieliby się cieszyć tą yerbą, jednak trzeba zainwestować w poszczególne akcesoria. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby yerba pochodziła z ekologicznych plantacji, oczywiście jeśli komuś na tym zależy, ponieważ tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni, bo jako, że yerba mate jest wciąż rośliną półdziką, to również jej uprawa, no jak mówiłem, już jest możliwa na plantacjach. Potrafimy ją rozmnażać i hodować z nasionek, ale wciąż nie jesteśmy w stanie zrobić z niej zboża wręcz, czyli no, rośliny, którą uprawiamy na szeroką skalę. Ona wciąż wymaga bardzo specyficznych warunków i jest półdzika, nawet na tych plantacjach, przez co tutaj używanie pestycydów i wszelkich środków ochrony roślin jest bardzo ograniczone, ale jeśli na przykład znajdziemy określenie organika, możemy być pewni, że jest to yerba mate właśnie z upraw organicznych, specjalnie powiedzmy nawożonych naturalnie, no i bez środków ochrony roślin, bez jakichś tam robalobójczych spryskiwaczy. Także tutaj możemy być wtedy bezpieczni. Można też znaleźć yerba mate, które osobiście serdecznie polecam, opatrzone znaczkiem Fairtrade, bo no jednak leci to na cały świat, no na tych plantacjach różnie bywa, a tutaj mamy pewność, że plantatorzy są godziwie wynagradzani. Coraz częściej spotykamy na półkach sklepowych yerba mate z Fairtrade'u, także każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby, które cenią sobie tańszą yerba mate, mogą sobie wybrać jakieś, powiedzmy, pajarito, która jest swoją drogą jedną z moich ulubionych, gdzie cena jest przystępna, a jakość całkiem dobra, ale można dostać yerby z wyższej półki, na przykład dla Merced, albo właśnie yerby już naprawdę z bardzo takich organicznych upraw. No to oczywiście pociąga za sobą cenę, ale co kto lubi. Najlepiej wypróbować poszczególne, Paragwaj, Argentyna, przeróżne miejsca, bo możemy spotkać praktycznie z 4 krajów yerba mate, z Urugwaju, z Paragwaju, z Argentyny i z Brazylii. Tutaj każda ma, powiedzmy, pewne różnice. Niektóre yerby są uprawiane na nizinach, niektóre wysokogórskie, te dają znacznie obfitsze plony, no bo jednak yerba rośnie w górach, więc no, sprowadzona na nizinne plantacje ma się trochę gorzej. Jeśli ktoś chce, warto na to zwracać uwagę. Wszystko jest opisane i szeroko dostępne. Do przygotowania yerba mate używa się przeróżnych rzeczy. Generalnie naczynie, w którym przygotowuje się yerba mate, nazywa się matero albo całkiem oryginalnie po prostu mate. Także może to być zrobione z czegokolwiek na dobrą sprawę. Początkowo robione było z drewna, z Palo Santo zwłaszcza, czyli świętego pnia. Indianie w Ameryce Południowej cenili sobie Palo Santo, zielone drewno, które ma również bardzo ciekawe właściwości bakteriobójcze. Co za tym idzie, sam susz był zdrowszy, pity z tego, oraz samo naczynie nie pleśniało, łatwiej było utrzymać je w czystości. No teraz można spotkać wiele podróbek, a takie matero zwykle jest właśnie okute metalem i ładnie się prezentuje. Zieloność drewna widać dopiero w środku i to jest początek, pierwowzór. Z tego się robiło przede wszystkim, nie tylko z tego drewna. Można spotkać na przykład matero wykonane z drzewa lapacho, przeróżnych. No i później pojawiła się tykwa. Tykwa, która nazywa się kalebasa. To jest również odmiana matero, ale jako, że jest zrobione z kalebasy, bo ta roślina to nie jest ta tykwa, którą znamy tutaj, powiedzmy, z Azji i Afryki, tylko roślina z południowej Ameryki, która nazywa się dzbaniwo kalebasowe. No, również w przeróżnych wersjach i rozmiarach można to spotkać. Są okute, zdobione albo całkiem surowe. To oczywiście na początku trzeba przeprowadzić curado, czyli czyszczenie tego, bo jak widać jest tu w środku pełno jeszcze miąższu wysuszonego z tego owoca, bo jest to owoc. No i
nie nadaje się to jeszcze do picia. Curado przeprowadza się dość prosto, ale no, nie powinno się pić bez przeprowadzenia właśnie tego curado. Tutaj również wiele osób się martwi, że kalebasa jest w środku poczerniała czy ciemnozielona. To jest naturalne, nie ma się co przejmować. Dla wygody powstało później już takie w kształcie kalebasy matero ceramiczne. Tu możemy sobie to spokojnie wymyć, wyparzyć w zmywarce, nie ma żadnego problemu, bo te jednak naturalne, jeśli zostawimy tam fusy, no to po pewnym czasie spleśnieje, no i będziemy mogli to wyrzucić. Problem z tym jest też taki, czasem te kalebasy bywają ukute również od spodu, no bo jest to owoc, więc no, stoi to jak jabłko. W zależności jaki mamy kształt, to czasem się to przewraca, zwłaszcza jak wsadzimy bombiję, która jest za długa na przykład. Bywa, że nam to przeważy, wszystko się wywali, wyleje, masakra, fusy wszędzie. Co więcej, to się również poci. Pojawia się tutaj wilgoć, to jest naturalne, nie znaczy, że jest dziurawa, chyba że się leje, no bo łatwo to też przedziurawić jednak. Także wymaga to troszeczkę tutaj zachodu. Co jest istotne, smak yerby z różnych naczyń również różni się od siebie. Mamy też taką wersję, powiedzmy, dla leniuszków, taki sobie filtrujący dzbanuszek. Dajemy tutaj yerbę, zalewamy wodą, ściskamy choćby do połowy. Ideą jest to, że susz pozostaje w naparze. Nie oddzielamy go, nie używamy jakichś parzydełek, filterków, jajeczek, siteczek. Tylko z tego sobie zlewamy, wypijamy i jest to zgodne, powiedzmy, z tym tradycyjnym piciem. Tyle że bombija jest w tym momencie zastąpiona właśnie tym tłoczkiem. Jest też taki yerba mate thermomos. Tutaj jest woda, tutaj u góry susz, no i filtruje się to z plastikowej już wbudowanej rureczki. Jest to trudno dostępne, ale bardzo praktyczne, jeśli lubimy sobie na przykład spacerować z yerba mate. Ale to oczywiście wszystko nie jest niezbędne. Wystarczy zwykła szklanka, bombija i możemy pić w ten sposób. Również nie obrażamy nikogo w ten sposób, ale wiadomo, najbardziej tradycyjnie, klasycznie, pięknie i w ogóle lancersko wręcz jest używać właśnie różnego rodzaju matero, zwłaszcza takie, bo są droższe, fajniejsze, najbardziej tradycyjne. Jeśli ktoś już naprawdę się lubi pokazać, że tak powiem, no to wtedy w ten sposób. W Argentynie, też generalnie w Ameryce Południowej spotkać można powszechnie ludzi, którzy chodzą sobie po mieście na spacer właśnie z jakimś takim naczynkiem, z yerbą, pod pachą termos ciepłej wody, chodzą sobie, oglądają wszystko, co chwilę dolewają. No, taka tradycja. U nas jeszcze nie jest to rozpowszechnione, ale kto wie, może niedługo. Do takiego naczynia oczywiście potrzebujemy bombiję, a właściwie to bombija jest najważniejsza, bo jak mówiłem, można to pić z dowolnego naczynia, z kubeczka, ze szklaneczki. Bombiję trudno jest zastąpić. Bombija sama może mieć przeróżne kształty, rozmiary, wygląd, no i też cenę. Najtaniej i najprościej bambusowa bombijka, zrobiona po prostu z bambusa zasklepionego tutaj naturalnym kolankiem. Zrobione są dziureczki i sobie pijemy. Problem w tym jest taki, że nie jest to zbyt trwałe. Taka bombijka potrafi po tych dziureczkach tutaj pękać do góry. Poza tym, jeśli pijamy różne rodzaje yerby, różne smaki, to ona troszeczkę łapie jednak aromatyzowanej yerby. No i na przykład pijemy sobie kokosową, potem cytrynową, a potem chcemy się napić czystej i nagle czujemy kokosowo-cytrynową yerbę. Także no, warto to czyścić jednak. A problem jest, no bo wciąga to w swoje struktury aromat tej yerby. Dlatego metalowe bombijki są najpraktyczniejsze i one mogą być również przedziwne. Ta na przykład filtruje za pomocą takiej sprężynki. Tutaj zdarza się, że listki jak się odpowiednio ustawią, to się potrafią przedostać przez to i wpaść nam do ust. Bombijki takie, powiedzmy, do precyzyjnego, że tak powiem, filtrowania dla yerby drobniejszej i bardzo pylastej mają kształt takich łyżek albo wręcz zupełnie płaskich dysków umieszczonych na rurce w ten sposób. Taka bombija nazywa się wtedy bomba i ona jest używana do picia chimarrao, czyli takiej bardzo drobno zmielonej yerba mate. Co ciekawe, do klasycznego, tradycyjnego podania tej yerby używa się również innego naczynia. Jak zauważycie, takie dzbaniwo kalebasowe, ono dorasta do takich wielkich rozmiarów, ale można je owinąć liną, nadać jakiś konkretny kształt, ale generalnie ma kształt takiej gruchy. Czyli ona się tutaj zwęża i tutaj sobie rośnie na krzaczku. Kiedy to obcinamy w ten sposób, mamy jeszcze tę górną część, czyli taki kielich. Do tego kielicha dorabia się nóżki i jest to specjalne wtedy
takie matero do picia Cimarao. Ono się rozszerza do góry, sypiemy tam dużo i tę bombę płaską wsadzamy do tego, pijemy w ten sposób. No ale to jest już osobny rodzaj yerby, osobna bombilla, osobne naczynie, co serdecznie polecam, ale to już jest dla bardziej takich zaawansowanych siorbaczy, bo no, trudniej się to pije i trudniej się to przygotowywuje. Takie bombijki z zawiasikiem otwierają się. Tutaj na przykład możemy dokładnie to wyczyścić w środku. Oczywiście susz się tu nie powinien dostać, ale pojawia się osad. Tak jak z herbaty, tak samo yerba zostawia osad. Do czyszczenia bombii mamy różne rzeczy, no, wyciorki w różnych kształtach, rozmiarach. Wtedy możemy sobie tutaj to dokładnie wyszorować z jednej, z drugiej strony. O, proszę bardzo. To się nadaje do każdej bombii, nawet do takiej, która nie jest rozkładana. Wtedy po prostu górą musimy to tutaj wetknąć. Te wyciorki zwykle są na tyle podatne, że da się nimi dotrzeć gdzie trzeba i szorujemy sobie. O, zostają kłaki. No i taka bombilla jest wtedy czysta. No, zależy kto co pije, tą bombillę trzeba sobie odpowiednio dobrać. Jeśli jest yerba, powiedzmy, o grubszych listkach, jakaś taka wersja, powiedzmy, łagodniejsza, no to wtedy wystarczy nawet taka bambusowa albo taka sprężyna. Przez to pije się szybciej, ale słabsze jest filtrowanie. Jeśli jest yerba drobniejsza, wtedy używamy bombii z mniejszymi dziurkami i w kształcie na przykład takiej łyżeczki. No i wreszcie zaparzymy sobie yerbę. Jak to prawidłowo zrobić? Właściwie jest tylko jedna zasada. Nie można yerby zalać wrzącą wodą, ponieważ listki się sparzą, jak to mówili w Ameryce Południowej, obrażą, nic się nie wypuści z tej yerby, będzie niesmaczna. Także nie ma praktycznie żadnej innej reguły. A z kolei jest masa reguł, których z kolei nie musimy się obowiązkowo trzymać. Słuchajcie, oryginalnie w Ameryce Południowej tej yerby sypie się masę. 3/4 naczynia nawet. No to jest dla nas Europejczyków, którzy od dziecka nie piją yerby, no jest troszeczkę uciążliwe. Masa kofeiny, bardzo intensywny yerbowy smak, także dla początkujących warto sypnąć mniej, ale zasadniczo sypiemy tyle, ile kto lubi, jak kto czuje, że go pobudza, to trzeba sobie samemu po prostu dobrać. Użyjemy sobie do tego takiej ceramicznej kalebaski dla wygody, ale tak jak wspominałem, w czymkolwiek parzymy, nie ma również żadnej konkretnej zasady. Yerbę sypiemy ile kto lubi. Ja sobie tutaj tak nie pożałuję, ale też bez dramatu, około 2 łyżek stołowych. Tak ja lubię, czasem mocniej, czasem słabiej, to już zależy od dnia. No tu oczywiście teraz nie za bardzo będę mógł to pokazać, ale kiedy sypiemy dużo, czyli te 3/4 naczynia nawet, to wtedy, żeby udało się nam to wypić, musimy zrobić taki kopczyk. To oczywiście teraz nie ma sensu, ale pokażę, o co chodzi. Strząsamy i sypiemy yerbę tak, żeby wypełniała naczynie pod kątem, w ten sposób. Na to teraz kładzie się bombillę na ten kopczyk, to się stawia do pionu i zalewa wodą. No oczywiście w tej sytuacji jest to niepotrzebne, ale tak powinno się to robić. Niektórzy zalecają, żeby ta bombilla była od razu w środku, inni twierdzą, że można ją, zatkawszy tutaj w lot, włożyć dopiero do naparu już. Nie ma również zasady. Oczywiście nie trzeba się tego trzymać, grunt, żeby się nam wygodnie piło. Co jest istotne dość, nie powinniśmy jej mieszać, bo tutaj gdy zamieszamy, listki rozprowadzą się równomiernie w całym naparze, a to utrudnia picie, ponieważ po zalaniu yerba tam po krótkim czasie rozdziela się. Część listków jest na dole, część u góry, no a na środku znajduje się napar, który można pić. No jeśli to zamieszamy, te liście będą wszędzie. Jak pociągniemy, listki, nawet jeśli nie przelecą przez bombillę, żeby dostać nam się do ust, to przykleją się do niej, zatykając dziurki. No i nie popijemy sobie. Także jeśli zamieszamy yerbę, oczywiście można mieszać, ale wtedy trzeba znów zaczekać chwilę, żeby się to rozwarstwiło. Oryginalnie yerby się nie miesza, dlatego że jest jej dużo i jak to pomieszamy, to już w ogóle nie będzie można się napić. Początkowo, jeśli mamy tutaj bardzo dużo suszu, zalewamy wodą nie do pełna i listki wchłaniają tę wodę w całości. To się wtedy mówi, że wypija to święty Tomasz, ponieważ jemu jest ta herbatka poświęcona. Również zwyczaj jest taki, że fusy po wypiciu wyrzuca się na ziemię, że one mają wrócić do natury, wrócić sobie do ziemi. Także oczywiście u nas też nie trzeba się tego jakoś sztywno trzymać.
Co jeszcze warto zrobić? Jeśli ktoś nie lubi yerby zbyt mocnej, zbyt intensywnej, albo nie lubi w niej pyłu, jeśli nie ma na przykład powiedzmy w okolicy takiej bezpylastej yerby, na przykład sueve, to jest taka yerba dla początkujących, gdzie jest mniej pyłu, a listki są większe, mniej jest tego smaku i kofeiny. Tak, żeby się nie zniechęcić, bo wiadomo, im ktoś więcej tej yerby pije, tym potrzebuje mocniejszej, w końcu tak zaczyna kochać ten smak, że sypie coraz więcej, używa despalat, bez badyli, żeby było mocne, potężne, no ale to wymaga już też trochę wprawy przy piciu, żeby właśnie kontrolować to, żeby bombija się nie zatykała. Żeby pozbyć się tego pyłu, to jest parę sposobów. Jeśli ktoś go nie lubi, najprościej wysypać to na sitko i przepłukać po prostu pod kranem. Pył zostanie wypłukany, no ale wtedy musimy tę yerbę od razu wypić, no bo mokra spleśnieje. Prostsza metoda, choć trochę mniej skuteczna, polega na tym, że zakrywamy dłonią wlot do kalebasy, potrząsamy i na dłoni mamy zbędny pył, którego możemy się pozbyć. I ten proces można powtarzać i powtarzać. W ten sposób grubsze listki zostaną, najdrobniejsze elementy da się wyselekcjonować. Jest to o tyle praktyczne, że możemy to stopniowo. Na przykład ktoś lubi zrobić to 5 razy, a ktoś 10 razy na przykład. No ale wtedy oczywiście yerby ubywa, kofeiny ubywa, no i tego charakterystycznego, dymnego, yerbowatego smaku również ubywa. Wkładamy zatem bombiję, w tym przypadku byle jak, bo yerby jest niewiele i nic tam się nie pozatyka. I zalewamy wodą. Najpraktyczniejszy jest termos, ponieważ trzyma temperaturę, możemy sobie kolejne parzenia dolewać do woli. Temperatura wody jak kto lubi. Ja, żeby była taka od razu do picia, wolę tak 60-70 stopni Celsjusza, chociaż generalnie powinno się temperaturą 80 stopni Celsjusza. Pamiętajcie tylko, żeby to nie był wrzątek. Zalewamy sobie to byle jak, warto tak pokręcić. Niektórzy mówią, że w jedno miejsce się leje, a listki, które się nie zmoczyły, mają zostać suche. No ale to są już takie szczegóły, niuanse. Komu to w codziennym życiu, że tak powiem, potrzebne. No możemy tam sobie oczywiście troszeczkę pobłaznować przed znajomymi, polansować się, ile to nie wiemy, jak to pięknie tej yerby nie pijemy, ale sam przed sobą grunt, żeby była kofeina i nasz pyszny, ulubiony smak. No i taka yerba praktycznie od razu jest do picia. Ona się nie musi tam jakoś długo parzyć. Jeśli na przykład robimy sobie jakąś yerbę inną, smakową, chcemy wyciągnąć z niej więcej albo parzymy w inny sposób, no to jest tam jakiś termin, który powiedzmy ona musi być zalana po prostu jakiś okres czasu, ale taka od razu pijemy sobie. Wyśmienita. Taka jak lubię. Słuchajcie, yerbę można przygotować na różne sposoby, przeróżne. Można zalać zimną wodą zupełnie i wtedy jest terere. Do tego jest specjalne naczynie również, specjalne matero, o którym nie wspominałem, jeszcze nazywa się guampa. I zwykle jest wykonane z rogu albo z kopyta bawolego. No, tego akurat przy sobie nie mam. To się nie nadaje do ciepłych napojów, ponieważ pod wpływem temperatury jest taki charakterystyczny smak. No jest to jednak róg albo kopyto. Także ale rzeczywiście tererę można przygotować w czymkolwiek. Tererę to jest w ogóle nazwa yerba mate zaparzonej zimną wodą. Możemy zasypać nawet lodem, albo do terere dodać lodu, ale zasypana lodem yerba pozwala spijać to, co się rozpuści z tego lodu, przez co daje to jeszcze większe uczucie orzeźwienia. Wiadomo, im chłodniejsza woda, tym mniej się kofeiny wydzieli z tych listków. Także terere jest nieco słabsze, mniej pobudzające. Można zalać sokiem, zimnym sokiem owocowym, jabłkowym albo jakimś grejpfrutowym. To się nazywa wtedy mate de russo, na cześć powiedzmy rosyjskich imigrantów, którzy zasiedlali powiedzmy też tak jak Polacy różne tam rejony Ameryki Południowej i na swój sposób pili yerbę. Oni wymyślili, żeby robić właśnie z sokiem i to mate de russo, bardzo fajna opcja. Ciekawym rozwiązaniem jest zalanie yerba mate ciepłym mlekiem. To jest z kolei mate de leche, czyli no taka mleczna yerbka. Również inne nuty wychodzą. Ja od siebie w tym miejscu polecam raczej palone yerby, które mają smak moim zdaniem lepiej komponujący się z mlekiem niż taka zwykła zielona yerba. No i możemy tutaj przygotować oczywiście yerbę tak, albo możemy ją przygotować bez fusów. Jest taka również opcja. Używamy wspomnianych już ekspresowych yerb albo yerby instant, ale możemy używać takiej yerby,
nie tylko dzięki filtrowi, temu tłoczku, który powiedzmy filtruje nam to, ale możemy w ogóle zaparzyć to w filtrze i podać w czajniczku jak herbatę. Można to posłodzić, dodać cytryny. To nie jest zgodne dokładnie z tradycją, ale jest praktykowane, ma nawet własną nazwę, mate yerbado i tak również się to podaje. Także jeśli ktoś nie lubi bombii albo powiedzmy spodziewa się większej grupy gości i nie ma wystarczająco dużo bombii, może przygotować normalnie yerbę w czajniku, rozlewać wszystkim. Można bombiję przygotować samemu ze słomki zwykłej do napojów, którą tylko się na dole zasklepi, zrobi dziurki i ile osób przyjdzie, tyle może pić. Polecam też na przykład robić samo naczynie z wydrążonych owoców. Bardzo fajny, owocowy, przyjemny smak, a i również można w ten sposób rozwiązać brak wystarczającej liczby naczyń, a jeśli nie chcemy podać tego po prostu w szklance, tylko żeby było klimatycznie, świetne rozwiązanie. Albo na przykład w kokosie. Bardzo polecam. Takie fusiki, jak sobie tu pijemy, zalewa się i zalewa. Jak upijamy, dolewamy. Dlatego często są popularne takie malutkie kalebaski, które nie cieszą się u nas zainteresowaniem, no bo jednak w naszej mentalności po co komu takie naczynie na yerbę, maleńkie, 2 łyki i nie ma. A właśnie o to chodzi, bo jeśli yerbę teraz odstawimy i będę jeszcze gadał godzinami, a potem postanowię się tego napić, to się okaże, że ona ma bardzo intensywny smak. Ona się nie przeparza, ale ciągle się naciąga z tych liści. I ona będzie gorzka, cierpka. Jeśli komuś to nie odpowiada, fajna jest wtedy ta mała kalebaska i ideą tutaj jest, że wypijamy to i jest puste, tak jakby. Liście zostają tam mokre, ale nie ma tam wody. I gdy chcemy znów się napić, dolewamy sobie z termosa i znów 2 łyczki i zajmujemy się innymi rzeczami i znów do tego wracamy. To można parzyć wiele razy i co ciekawe, te liście wciąż się do tego nadają i nawet jeśli odstawimy na godzinę, 2 czy nawet 3, to wciąż możemy sobie to potem zalać i wciąż jest fajne. No grunt, żeby tego nie zostawić na naprawdę długo, w stylu tam cały dzień, poranną yerbę pić następnego dnia rano, no to wiadomo, ona już nie będzie fajna, lepiej ją wymienić. A gdy już się napijemy i mamy te fusy, one również mogą mieć zastosowanie. Słuchajcie, jak Wam pokazywałem już, można yerbę przygotować w takiej klasycznej kalebasce, tylko trzeba przeprowadzić curado. Smak yerby z takiej kalebasy nie jest za fajny, bo tu jest pełno tego miąższu, trzeba się tego pozbyć. No i samo curado, no to dość taki żmudny i wymagający proces, bo trzeba ostrożnie, żeby nie przedziurawić naczynia, ale istotą tego jest wybranie tego miąższu. No i tutaj do curado warto użyć już wypitych, że tak powiem, fusów. Napychamy to tutaj, zalewamy wrzątkiem dla odmiany i to się tak kisi całą noc. Później wyrzucamy, wypłukujemy i zmiękczony w ten sposób miąższ jesteśmy w stanie zwykłą łyżeczką wybrać jak najdokładniej i proces powtarzamy, dopóki się nie pozbędziemy stąd całego tego miąższu i nie pozbędziemy się charakterystycznego, gorzkiego smaku tego miąższu. On również, jak wieść niesie, może powodować zaburzenia trawienia, krótko mówiąc rozwolnienie, także warto uważać. No i smak, całkiem zmienia smak. Dopiero porządnie wyczyszczona kalebasa pozwala nam się cieszyć pięknym smakiem yerba mate. Także te fusy, jeśli chcemy zrobić curado, warto sobie zachować. Oczywiście nie sposób tego archiwizować. Nie polecam też tego suszyć do następnego użycia. Jeśli na przykład wypijemy raz i nie chcemy więcej, no wyrzućmy. Aż taka droga ta yerba nie jest. Nie ma sensu się tutaj w takie rzeczy bawić, bo to się po prostu nie sprawdzi. Ona prędzej spleśnieje niż się uda ją wysuszyć i użyć raz jeszcze. O takie naczynia też warto dbać. Tutaj różne rzeczy się w internecie widuje. Przede wszystkim no nie należy tego myć powiedzmy jakimiś detergentami, pianą, no bo jest to wysuszona skorupa z owoca, stąd no, nie bardzo to działa razem. Kiedy wyzbędziemy się stąd liści po wypiciu, wypłukujemy ją, a następnie przepłukujemy wrzątkiem, wyparzamy i schnie sobie. Grunt, żeby nie stała w jakimś wilgotnym miejscu, bo spleśnieje. Po prostu wysuszamy i jest gotowa do następnego użycia. Matero z kolei drewniane, no to niektórzy zalecają natrzeć masłem, czy tam wręcz jakąś oliwą, no ale tutaj sam osobiście nigdy nie próbowałem, ale wiem, że słyszałem od paru osób, że zdarzało się, że ten tłuszcz powodował wręcz psucie się tego matera. Ma to zabezpieczyć je przed rozsychaniem się i pękaniem, ale bywa, że wyrasta tam po prostu grzyb, pleśń. No trzeba to wszystko umiejętnie zrobić, ale nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie napisane.
Yerba mate dzisiaj produkuje się już nie w całej Ameryce Południowej, bo jak mówiłem, jest dość ograniczony rewir, gdzie ona czuje się dobrze i naprawdę się udaje. Największymi producentami jest Argentyna i Paragwaj i właściwie najczęściej można spotkać te yerby. Wiele jest też marek, które do nas nie docierają. Są to malutkie plantacje rozprowadzane głównie regionalnie, że tak powiem, ale ogólnie produkcja yerba mate to jest 300 000 ton rocznie samych liści. Także ogromne ilości, coraz popularniejszy napój. Zachęcam Was, żebyście skosztowali jak największej liczby marek i rodzajów, a zarazem sposobów parzenia i w ten sposób znajdziecie swoją ulubioną i dojdziecie do swojej codziennej yerby, która będzie Was pobudzać tak jak lubicie i będzie Wam smakowała tak jak lubicie. I nie zwracajcie przy tym zbytniej uwagi na to, co ktoś każe, mówi i zaleca. To Wam ma to przede wszystkim smakować i to jest najważniejsze, żebyście Wy mogli cieszyć się yerba mate tak jak tego chcecie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zaglądajcie na naszą stronę i do zobaczenia.